Cześć, z tej strony Rafał. Dzisiaj razem z Piotrkiem Wierzbowskim, którego możecie kojarzyć z mediów społecznościowych jako rezerwat przygody, jesteśmy na klifach na kępie Redłowskiej, no bo gdzie dwóch gdyńszczan może się spotkać, jak nie nad morzem na klifach. I opowiemy Wam troszkę na temat naszych setupów na wschód 2021 bądź wschód 1400, jak ponoć się już przyjęło. I cóż, zaczynajmy. Mnie przypadło jako pierwszemu pokazać, co tam szykuję na najbliższe ultra, które w zasadzie za 1,5 tygodnia. Więc zacznijmy może od samego roweru, a jest to żadna niespodzianka, dlatego że mój wysłużony Ridley, bardzo leciwa konstrukcja, jeszcze na hamulcach szczękowych, a nie na hamulcach tarczowych, ale dzięki temu jest lekki. Jeżeli chodzi o napęd, to w moim przypadku akurat bez jakichś zmian, czyli z przodu zębatka 42 zęby, z tyłu kaseta 1134. Jest to, jak rozmawialiśmy jeszcze przed chwilą, są to dość twarde przełożenia, ale do takich jestem przyzwyczajony i generalnie nie chciałbym tutaj nic zmieniać, bo jak we wszystkich ultra najważniejsze jest chyba to, żeby korzystać z rzeczy sprawdzonych i do takich, których jesteśmy przyzwyczajeni. Opony to są Pana Racer Gravel Kingi SK w wersji 38 mm. Z przodu i z tyłu w pięknym zielonym kolorze, bo innego nie było. Jeżeli chodzi o sakwy, to tak jak widać, zdecydowałem się raczej na większą ilość małych sakw niż jedną ogromną, co ma taki plus, że przede wszystkim jak podzielimy sobie zgrabnie bagaż do tych kilku małych sakw, to później jest dużo łatwiejszy dostęp do czegoś, co w innym przypadku mogłoby być na przykład na samym dnie wielkiej podsiodłówki. A poza tym rower jest lepiej wyważony i jedzie się dużo przyjemniej. A więc zaczynając od kokpitu, mam tutaj sprawdzoną konstrukcję Garmin Etrex 30. Jak do tej pory bezawaryjny GPS w moim przypadku, zasilany bateriami AA, więc tak naprawdę do dostania w każdym sklepie bardzo duży plus. A oprócz tego podstawowe źródło światła, czyli słynna bocialarka, zmodyfikowany konwoj S+, chyba z tego co pamiętam. Następna sprawa to może sakwa na kierownicę. Ona posiada dwie kieszonki. W kieszonce frontowej nie ma nic, ale prawdopodobnie będzie tam telefon, którego specjalnie nie lubię wozić w tylnych kieszonkach koszulki, bądź portfel. Jakieś takie rzeczy, które muszą być bardzo szybko, łatwo dostępne. Natomiast główna komora jest wypełniona dość mocno i mam tutaj scyzoryk taki bardzo mały Victorinoxa. To jest bardziej dla jakiegoś bezpieczeństwa bądź jakichś bliżej niezidentyfikowanych potrzeb. Mam tutaj wodoszczelny pokrowiec na dokumenty i wodoszczelny pokrowiec na aparat. Ja noszę soczewki kontaktowe, więc zmuszony jestem zabrać zapas jednodniowych soczewek kontaktowych na cały dystans. Jeśli chodzi o soczewki, to można zrobić tak jak na Wiśle kiedyś zrobiłem. Zdecydowałem się na soczewki, które można nosić dzień i noc. Albo można zdecydować się na właśnie soczewki jednodniowe, które też są dość higienicznym rozwiązaniem w takich warunkach. Nie mam tutaj preferencji jakichś specjalnych. Akurat w tym roku używam jednodniowych, więc zabieram ze sobą jednodniowe. Mam tutaj zasilacz, ładowarkę jakby do gniazdka i dość istotne jest to, żeby w takich warunkach wyścigowych, powiedzmy, bądź po prostu w warunkach, kiedy nie śpimy specjalnie dużo i nie spędzamy specjalnie dużo czasu na kwaterach, to żeby taki zasilacz miał opcję szybkiego ładowania. I wtedy, łącząc to z dużym powerbankiem, który przyjmuje takie duże napięcie, jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie naładować sobie dużego powerbanka. Jakaś bardzo podstawowa apteczka, która zawiera w zasadzie leko,
czyli te gaziki z alkoholem, jakieś podstawowe plastry i takie naklejane szwy, które są wyraźnie mocniejsze niż zwykły plasterek i stosuje się je ja stosuję do jakichś głębszych po prostu przecięć. Pasta i szczotka do zębów. To jest w zasadzie jedyny element, o który zadbałem, jeżeli chodzi o higienę, dlatego że w trakcie wyścigu jemy bardzo dużo słodkiego i dobrze jest przemyć sobie zęby od czasu do czasu. Oprócz tego też mam płyn do płukania ust, dlatego że jest bardzo wygodny, można go użyć jadąc na rowerze. W ogóle nawet nie trzeba się zatrzymywać i to odświeżenie tego typu daje bardzo dużo, według mnie. W kolejnej torebce w takim ziploku, co jest też dość istotne według mnie, żeby sobie to jakoś posegregować, bo później bardzo łatwo dotrzeć do jakiegoś konkretnego, drobnego elementu. Mam kabelki i słuchawki. Słuchawki do słuchania audiobooków w trakcie, jakby przyszły jakieś dłuższe odcinki samotne. Kabelek do ładowania telefonu, do ładowania powerbanka i do ładowania akumulatorków, które służą do zasilania lampki. Kolejna saszetka to są zapasowe baterie do GPS-a, czyli duże paluszki, i zapasowe baterie do tylnej czerwonej lampki, czyli małe paluszki. Oprócz tego mam tutaj taki zestaw z zapasową bow od butów. Nigdy do tej pory mi się nic z tą bow nie stało, ale strzeżonego. I mam igły i nici, które jakoś pozwolą naprawić jakieś elementy sprzętu, albo co przede wszystkim rozciętą oponę. Więc taki drobny zestaw naprawczy. Mam tutaj taki powerbank, to jest dość ciekawe urządzenie, możemy pokazać je bliżej. Powerbank, który pozwala ładować na przykład telefon, bo ma wyjście, ale również jest ładowarką do akumulatorków, do latarki. Więc tak naprawdę w jakiejś awaryjnej sytuacji możemy sobie podładować telefon, żeby nawigować nim na przykład, a jednocześnie naraz możemy ładować 2 akumulatorki do lampki z dużego powerbanka. Podstawowe źródło światła w postaci tego konwoja i zapasowe w postaci czołówki, gdyby pierwsza lampka wysiadła. I na samym dnie mam wodoszczelny worek, rolowany, prosty wodoszczelny worek. Gdyby lało mocno, to wszystkie jakieś elektroniczne sprzęty chowam sobie do niego. I to jest zawartość przedniej sakwy. Następnie mamy tą małą sakiewkę tutaj w okolicach sterów. Ona pozostaje pusta, dlatego że tam ląduje jedzenie i jedzenie będzie też wędrowało do kieszonek mojej koszulki. Następna sakwa to jest połówkowy frame bag. Dużo zastanawiałem się nad tym, czy nie powinienem zdecydować się na pełny, ale z braku czasu i jakichś opcji na rynku zostaję z tym, co używam od 6 lat i jest to całkowicie wystarczająca opcja, jeżeli chodzi o pojemność, więc nie ma się nad czym zastanawiać. Duży powerbank 20 000 mAh z opcją właśnie tego szybkiego ładowania i on jest też w takim wodoszczelnym pokrowcu. Mam doświadczenia z nim takie, że nawet jeżeli wychodzą z niego kabelki i to zamknięcie tutaj strunowe nie jest zamknięte w 100%, bo jednak te kabelki wychodzą na zewnątrz, to mimo wszystko bardzo dobrze ta całość sobie radzi z wilgocią, będąc w tej sakwie. Oprócz tego powerbanka, który został tu umieszczony, dlatego że w zasadzie jest najcięższym elementem sprzętu ze wszystkich, a to jest jednocześnie najstabilniejsza sakwa, więc po prostu został umieszczony tu. Mam tutaj wszystkie rzeczy do naprawy roweru. I jest ich akurat dość sporo, być może troszkę zbyt dużo. Mam tutaj ściereczkę do czyszczenia łańcucha razem z taką połówką szczoteczki do zębów, żeby też trochę przeczyścić ten łańcuch. Mam olej do łańcucha i mam tutaj też w takiej butelce z cienkim wlewem, mam tutaj trochę mleka do opon.
Dzięki temu mogę przez odkręcony wentyl dolać sobie mleka, jeśli będzie to konieczne. A w drugiej foliowej torbie mamy pompkę z nawiniętym duct tape'em, łyżki do opon, nic jakiegoś odkrywczego. To jest taki zestaw do szybkiej naprawy większych dziur w oponie w tubelessach, takie tak zwane bekony, czy takie, które się wciska taką igłą i one zalepiają, jakby zakrywają większe otwory. Mam zapasowe okładziny do hamulców, dwie zapasowe dętki, które prawdopodobnie przy jeździe tubelessowej są dość dużym przegięciem, być może zdecyduję się tylko na jedną. I do jednej z tych dędek dokręcony jest taki adapter na wentyl samochodowy, żeby można było ewentualnie skorzystać sobie z kompresora gdzieś na stacji benzynowej. Mam multitoola takiego rowerowego, który zawiera również w sobie skuwacz do łańcucha. I w takim małym pojemniczku mam łatki do dędek, bądź bardziej nawet łatki do podklejenia opony od wewnątrz, spinki do łańcucha, zapasowy hak do przyrzutki, jakiś zapasowy wentyl. Taki śmieszny kluczyk, który służy, dlatego że te wentyle przy tubelessach mam z taką specjalną nakrętką, a to jest kluczyk do tych nakrętek, dlatego że zawsze żyję w takiej świadomości, że w kluczowym momencie nie będę w stanie palcami odkręcić nakrętki od wentyla, dlatego zdecydowałem się na coś takiego. Więc nic specjalnie odkrywczego, ale wszystkie jakieś takie drobiazgi, które mogą być niezbędne przy naprawie jakichś uszkodzeń roweru. Dwa bidony, bidon półlitrowy i bidon 0,7. I to jest w zasadzie wszystko, na czym zamierzam bazować. Gdyby była konieczność zabrania ze sobą jakiejś większej ilości, no to ponownie napoju, to ponownie kieszonki w koszulce z tyłu będą odgrywały jakąś bardzo istotną rolę. I zostawiając na koniec sakwę saddlebaga, jest ona wypełniona dość mocno. Przyczepione jest do niej światełko czerwone. Jest ona wypełniona dość mocno, dlatego że w tym momencie mam tutaj i zestaw taki mocniej wodoodporny i zestaw mniej wodoodporny, a nie wiem, na który się zdecyduję, bo to będzie zależało od jakichś tam prognoz pogody, które jeszcze będziemy śledzić na pewno. Natomiast ponownie, tak jak w tych mniejszych sakwach, miałem wszystko posegregowane w przezroczystych ziplockach, tak i w tej sakwie mam posegregowane rzeczy mniej więcej przeznaczeniem, więc w takim pierwszym wodoszczelnym worku rolowanym mam drugie spodenki do jazdy, a idea jest taka, że zamierzam startować w moich jednych spodenkach rowerowych, które przeznaczone są w zasadzie już do wyrzucenia i po połowie trasy je wyrzucam, a przesiadam się na świeże. Oprócz tego mam taką długą bieliznę termiczną, jakby top. To prawdopodobnie będzie dość istotne przy jeździe w nocy, kiedy będzie po prostu chłodniej. I jeszcze na samym końcu w tym worku, czyli w takim worku z ubraniami nie pierwszej potrzeby, są też krótkie, lekkie spodenki do spania pod dachem, po prostu na jakiejś kwaterze, jeżeli się uda. Dalej, nie w worku, bo nie ma takiej konieczności. Mam właśnie ten zestaw mocniej wodoszczelny i mniej wodoszczelny. Mocniej wodoszczelny zestaw według mnie to są spodnie przeciwdeszczowe. To jest swoją drogą prototyp firmy Cumulus. I kurtka przeciwdeszczowa, też prototyp. Natomiast mniej wodoszczelny zestaw to jest po prostu bardzo cienka wiatrówka. I ponownie, zależnie od prognoz pogody, zdecyduję się na to, czy zabrać ze sobą kurtkę cięższą, przeciwdeszczową, czy tylko wiatrówkę. W sakwie mamy jeszcze bardzo słynną płachtę Soul Escape i
Ona będzie służyła do tego, żeby w jakiejś awaryjnej sytuacji po prostu móc przespać godzinkę, dwie, jeżeli nie będę w stanie dalej jechać, ponieważ inicjalnym planem jest to, żeby spać na kwaterach, jeśli jest to tylko możliwe. Natomiast awaryjnie, jeśli przyjdzie spać w terenie, to w tej płachcie. I w ostatnim woreczku mam jeszcze rzeczy, które mogą być bardziej istotne w trakcie jazdy i to są po prostu rękawki i nogawki. I to jest wszystko, co jest w tej sakwie. I to jest wszystko, co w ogóle zabieram ze sobą. Łap! Dzięki. I w zasadzie jeszcze ostatnia kwestia, czyli to, w czym jadę, to jest typowo rowerowy ubiór. Krótkie spodenki, krótka koszulka, rękawiczki, których zwykle nie używam, ale na takich długich trasach korzystam. Kask, niepodlegające tutaj dyskusji według mnie sprawa. Okulary przeciwdeszczowe, buty w systemie SPD i skarpetki. To też oczywiście zależy od warunków, od prognoz. Jeżeli trzeba będzie wystartować cieplej ubranym, no to naturalnie wezmę to pod uwagę. No i to by było w zasadzie tyle ode mnie. Bardzo serdecznie dziękuję za Wasz czas. Do zobaczenia na starcie. Życzę wszystkim dużo powodzenia i bezpiecznego przejechania całej trasy. Zapraszam Was do obejrzenia troszeczkę innego podejścia do pakowania Piotrka, który w tym momencie to nagrywa, a zaraz się zamieniamy i to ja będę nagrywał jego. Więc w podpisie filmu wrzucę link do kanału Rezerwatu Przygody, z którym zdecydowanie warto się zapoznać jeszcze przed startem. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia na starcie.